Cześć, jestem Katarzyna z firmy Rolmako, producentem maszyn uprawowych szytych na miarę klienta pod indywidualne wymagania glebowe rolnika i dla pożądanego efektu, jaki chce uzyskać. Kiedyś życie rolnika było proste, jeszcze 100 lat temu uprawa roli przebiegała w sposób niespieszny i całkowicie zgodny z naturalnym rytmem przyrody, a większość prac wykonywano ręcznie. Koń czy byk ciągnący pług to było coś. Wcale nie tak dawno, bo jakieś kilkadziesiąt lat temu pojawiły się pierwsze poczciwe Ursusy i Zetory, które bardzo ułatwiły rolnikom życie. Jednak wciąż to ziemia dyktowała warunki. Potem coś się zmieniło. Rolnictwo przemysłowe, wielkie powierzchnie, ogromne ciągniki, pestycydy, nawozy mineralne, agresywna uprawa nastawiona przede wszystkim na efekt, czyli plony, pieniądze, zysk. Ziemia miała być wydajna. Rolnik zaczął wyciskać z każdego hektara ile tylko się dało. To też było proste. Rolnik ujarzmił ziemię, rolą zaczęła rządzić ekonomia, a może bardziej konsumpcjonizm? A kiedy sprawy zaczęły się komplikować? Wtedy, gdy okazało się, że to jednak ziemia, nie rolnik w dalszym ciągu dyktuje warunki. Nie chce wydawać plonów, bo została zniszczona, wyjałowiona i zdegradowana. Nie przyjmuje już ani jednej dawki supernawozu więcej. Chwasty mają się świetnie, bo odporniły się na pestycydy. Ocieplenie klimatu sprzyja ślimakom i innym szkodnikom. Plony nie dają oczekiwanego zysku. Poza tym teraz mnóstwo do powiedzenia ma nie tylko ziemia, ale też Unia Europejska. I jak rolnik ma się w tym odnaleźć? Kluczowe znaczenie ma wiedza, nie teoretyczna, ale poparta doświadczeniem. Wiedza, którą łatwo wprowadzić w życie i która rzeczywiście przyniesie zysk, ale w zgodzie z naturą i ziemią. Chcemy dzielić się doświadczeniem, stąd pomysł na tę serię filmu. Czego możesz się spodziewać? Porad i jeszcze raz porad. Jak, dlaczego, kiedy i za ile? Jak wybrać maszyny uprawowe pasujące do Twojego pola? Jak sobie radzić ze spełnieniem wymagań unijnych, żeby uzyskać dofinansowanie? Jakie maszyny sprawdzają się do ekoschematów? Jak wdrożyć nowoczesne formy uproszczeń uprawowych? I przede wszystkim, po co to robić? Ale to nie będą porady dotyczące tylko maszyn. Dowiesz się też dużo na temat samej gleby, dbania o nią, potrzeby przeprowadzania analiz i rozwoju życia biologicznego na swoim polu. Dowiesz się, co zrobić z resztkami pożniwnymi, żeby nie stały się domem dla szkodników i chwastów. Jak uprawiać międzyplony, jak stosować nawozy organiczne i jak zregenerować próchnicę. A to tylko próbka tematów, o których będę mówić, bo wszystko to ma znaczenie dla Twojej ziemi i Twoich zysków. Nie oszukujmy się, przecież rolnik nie uprawia pola hobbystycznie, ale po to, żeby zarobić na chleb i wszystko inne, co mu jest potrzebne. Na wakacje też. Na pewno zauważysz, że uprawa ziemi będzie miała w końcu coś z hobby, zacznie sprawiać Ci prawdziwą przyjemność. Zaciekawiłam Cię? Świetnie! W takim razie zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania i oglądania filmów na kanale Rolmako. Do zobaczenia!